Cześć, witam na Garage Make Zone. Nasz pierwszy odcinek w nowym roku, w 2019. Przede wszystkim życzymy Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Z Waszych postów na Facebooku wynika i na YouTubie również, że bardzo Was interesują różnice pomiędzy dwiema drukarkami DLP, które prezentowaliśmy wcześniej, czyli pomiędzy Anycubic Photon a SparkMakerem. Dzisiaj porównamy sobie obie te drukarki. Zapraszam serdecznie. W kilku poprzednich odcinkach prezentowaliśmy Wam drukarki SLA, DLP. Tak one są handlowo nazywane. Dla mnie jest to bardziej technologia DLP. No, kogo interesuje, może sobie głębiej pogrzebać i poczytać. Największą falę pytań otrzymaliśmy po prezentacji tej najtańszej na rynku drukarki, czyli SparkMakera. Bo z danych technicznych wynika, że różnice w druku powinny być właściwie kolosalne. Czy tak jest naprawdę? Postaramy się Wam dzisiaj to wszystko dokładnie zaprezentować. Bo naszym celem jest, żebyście przed zakupem jakiegoś sprzętu, który będziecie potem wykorzystywać we własnych garażach, we własnych projektach, we własnych produkcjach, był świadomy wybór sprzętu z wiedzą o jego zaletach, o jego mankamentach. To nie jest tak, że jeżeli nawet publikujemy jakieś linki do niższych ofert, tak jak w przypadku tego SparkMakera, to jest nastawione na komerchę. Nie. Miejcie jasność, że na pewno niczego nie ukrywamy i będziemy się starali Wam pokazać, jak to tak naprawdę wygląda. Przejdźmy zatem do wydruków. To, co widzicie tutaj, to są wydruki wykonane na obu drukarkach, wykonane z tego samego rodzaju żywicy i je będziemy sobie dzisiaj porównywać. Te dwa pierwsze wydruki, które prezentowałem Wam na Facebooku od przynajmniej 2 tygodni, przy moich próbach pierwszych malowania figurek, co bardzo mnie zajmuje, muszę powiedzieć, i efekty, które to przynosi, sprawiają mi straszną radochę, chociaż jest to na razie poziom nawet nie zerowy, to jest poziom pod podłogą, to co ja robię, a co potrafią zrobić mistrzowie w tej materii. Ale pierwsze efekty są i te dwie figurki zostały wydrukowane na SparkMakerze, to Wam też pokazywałem. I tu zaczęły się też pojawiać pytania, czy nie widać jakichś bardzo dużych różnic w stosunku do Anycubica Photona. No, myślę, że różnice są i to sobie za chwileczkę zobaczycie na przykładzie tych figurek, które drukowaliśmy przez wczorajszą noc i przez dzisiejszą noc. Bo taka figurka tej wielkości to jest około 8-9 godzin w przypadku Photona i 12 godzin w przypadku SparkMakera. Ale zacznijmy może od parametrów technicznych, bo to o to rozbija się tutaj cała rzecz. W przypadku SparkMakera rozdzielczość wyświetlacza jest dużo niższa niż w przypadku Photona. Niższa cena musi z czegoś wynikać, więc na pierwszy rzut oka już widać, że gabaryty drukarki są inne. No ale następne, co człowiek znajduje, analizując ewentualne różnice, to jest właśnie rozdzielczość wyświetlacza, który jest odpowiedzialny za naświetlanie kolejnych warstw w procesie wytwarzania wydruku. I tak w przypadku Photona to jest 47 mikrometrów rozdzielczość, natomiast w przypadku SparkMakera to 100 mikrometrów w osiach X i Y. Przy tym należy jeszcze wspomnieć o rozdzielczości samego wyświetlacza. W przypadku Anycubic Photon jest to 2K, 2560 na 1440, a w przypadku SparkMakera 480 na 854 piksele, no więc różnica znaczna. Jak to się przekłada na wydruki? No i tu właśnie to jest dobre pytanie. I to o tym dzisiaj sobie będziemy głównie rozmawiać i to będziemy starali się Wam pokazać, tak żebyście mogli, jeżeli się zastanawiacie nad taką drukarką, dokonać naprawdę świadomego wyboru, na co się piszecie. I taką skróconą tabelkę tych najważniejszych parametrów to możecie sobie w tej chwili zobaczyć na ekranie. No i na jej podstawie widać, że właściwie jedynym takim parametrem istotnym tutaj to jest właśnie rozdzielczość wyświetlacza, a drugim, może trochę mniej istotnym, to są rozmiary
pola roboczego. Dlaczego mówię o rozmiarach pola roboczego? Ponieważ jest dość zaskakującym, że o wiele mniejsza i o połowę tańsza drukarka ma to pole robocze właściwie niewiele mniejsze od tej drukarki produkowanej przez Anycubic. Żeby Wam obrazowo przedstawić, jak to wygląda, to wykonaliśmy dwa takie modele tego pola. I teraz to jest pole robocze tej drukarki, a to jest pole robocze tej drukarki. Widzicie, że niewiele się zyskuje, prawda? I że tutaj zdecydowanie myślę, pomimo tego, że to pole robocze jest troszeczkę mniejsze, to jest parametr, który działa na korzyść tej drukarki przy jej cenie. Nie będę się dzisiaj koncentrował nad budową tych drukarek, bo o tym żeśmy rozmawiali w przypadku Fotona i w przypadku Sparka. Pokazywałem Wam mniej więcej, jak to wygląda. Zresztą nie bardzo jest co oglądać, bo to jest właściwie i w jednym, i w drugim przypadku jedynie platforma, która porusza się w górę i w dół wzdłuż osi Z, zagłębiając i podnosząc platformę roboczą w wanience wypełnionej żywicą. Także niewiele tutaj specjalnie można zobaczyć. Na pewno łatwiejsze jest wymontowanie wanny do czyszczenia w Fotonie niż w Sparku. Tutaj to zostało tak troszeczkę po macoszemu potraktowane, ale ja już mam na to metodę i w jednym z najbliższych odcinków wykonam kilka modyfikacji, które tą drukarkę pozwolą troszeczkę prościej i szybciej obsługiwać. Także możecie na pewno liczyć na kolejny odcinek z udziałem tej drukarki. Zajmijmy się wydrukami. Jak mówiłem wcześniej, te dwie figurki, które Wam pokazywałem na Facebooku, cały proces, jak je maluję i tak dalej, na jakichś tam fotografiach, wstydząc się trochę moich pierwszych kroków, zostały wydrukowane na tym SparkMakerze i no, prawdę mówiąc, ja niespecjalnie mam tutaj zastrzeżenia co do tego, jak one wyglądają. Natomiast na zdjęciach, gdzie można zrobić bardzo duże powiększenie, dają się zauważyć pewne szczegóły tutaj na przykład na rękawach, tutaj na przykład na hełmie, które no, mówią o tym, z jaką jakością ta drukarka jest w stanie maksymalnie drukować. Pytanie brzmi, czy ta drukarka nie robi takiego samego efektu? No i dlatego wydrukowaliśmy kilka pionów szachowych z takiej ładnej egipskiej serii. Tych pionów jest więcej, ale dlaczego, to za chwilę do tego jeszcze wrócimy. Bo właściwie mógłbym wydrukować po jednym, na jednej i na drugiej drukarce i mielibyśmy materiał poglądowy, a jednak nie. Są 4, a tutaj jest jeszcze 5. Dlaczego, do tego za chwilę wrócimy. Jak powiedziałem, weźmy sobie te dwa wydruki na razie, te odstawimy. To, co można tutaj zobaczyć, to ja myślę, że zaprezentujemy Wam na takim króciutkim timelapsie ze zdjęciami obu tych figurek zestawionych razem, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają warstwy, jak wyglądają powierzchnie. Pooznaczamy pewne miejsca strzałkami, żebyście wiedzieli, na co zwracać uwagę, co naszym zdaniem powoduje różnicę w pracy jednej i drugiej drukarki. Prezentując tą drukarkę po raz pierwszy i robiąc na Waszych oczach pierwszy wydruk z tej drukarki w jednym z poprzednich odcinków, zrobiliśmy dwa wydruki pokrywy od naszego czujnika Halon. I na takim wydruku nie jesteście w stanie zobaczyć różnicy pomiędzy wydrukami. Dlaczego? Dlatego, że to jest praktycznie prostokąt. To jest jedno. Nie ma tutaj obłych kształtów, na które rozdzielczość wyświetlacza mogłaby mieć jakikolwiek wpływ. Natomiast nie jesteście w stanie zobaczyć różnicy w wysokości, w grubości warstw, które się tutaj układają kolejno, bo po prostu obie drukarki mają ten parametr taki sam. Minimalna wysokość warstwy jest taka sama.
I ja ustawiając wtedy SparkMakera wzorowałem się na moich doświadczeniach wcześniejszych związanych z fotonem. Więc jak gdyby skopiowałem na bazie mojej wiedzy pochodzącej od tej drukarki na SparkMakera te same parametry. No i w efekcie otrzymałem wydruk, który nie różnił się właściwie w żaden sposób od tego, który otrzymałem wcześniej na fotonie. Więc podążając dalej za waszymi pytaniami i pod filmem, i pod jakąś tam prezentacją tego filmu na Facebooku, powstały te wydruki. I jeżeli się nie ogląda ich z bardzo bliska, to naprawdę różnice są prawie niezauważalne. I ja za chwilę te dwa modele pomaluję podkładem, taką bardzo cienką warstwą farby podkładowej Citadel w sprayu, żeby uwidocznić te różnice, żebyście mogli zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda po tym, jak się pomaluje. Żebyście nie mieli niespodzianki pod tytułem: a kupiłem tą tańszą drukarkę i teraz mam problem, bo nie tak chciałem, albo nie tego się spodziewałem. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nakładanie podkładu zakończone. Nałożyłem jednak podkład na wszystkie figurki. To po to, żeby pokazać wam jeszcze pewne drobiazgi, które podczas druku wyszły. To do tego za chwilę przejdziemy. Spójrzcie teraz na fotografie, które pokażemy wam, znowu zaznaczone strzałkami pewne szczegóły, żebyście mogli porównać różnicę pomiędzy tą drukarką a tą drukarką i widzimy się znowu za chwilę. No i czas pogadać o problemach. Bo to nie jest tak, że tylko ta tańsza drukarka ma jakieś tam problemy z wydrukami. Obie te drukarki mają problemy i to problemy podobne. One się objawiają głównie przy dużych wydrukach. Małe wydruki to jest raczej prosta sprawa. I ja myślę, że to nie wynika na pewno z niedoborów mechanicznych, na przykład tej drukarki w stosunku do tej, że tu zostały użyte tańsze materiały, czy trochę prostsza konstrukcja, bo tak nie jest. Natomiast największym problemem moim zdaniem jest tu program tnący, który de facto jest tym samym programem i dla tej drukarki, trochę zmodyfikowanym, żeby tutaj były gotowe ustawienia dla poszczególnych żywic oferowanych przez producenta tej drukarki jako gotowe rozwiązanie. Problem jest z podporami i z cięciem podstawy czy dużych obiektów. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Na czym te problemy polegają? Pierwsze wydruki, które zrobiliśmy, to jest, już wam mówię, ten wydruk i ten wydruk, robione równolegle na obu drukarkach. Okazuje się, że automatycznie ustawione podpory powodują tutaj takie spustoszenie, że właściwie ta figurka do wielu celów użytkowych już się nadaje. Czyli na pewno figurką szachową nie będzie. To jest pierwszy problem. W przypadku programu tnącego od Anycubika dokładnie to samo, chociaż tutaj te podpory zostały wygenerowane trochę lepiej, natomiast nadal jest ich bardzo dużo i powodują tutaj bardzo dużo punktów takich, które potem będzie trzeba obrabiać. Do tego doszło wykrzywienie tego elementu podczas druku, tej podstawy tutaj, ponieważ wygenerowane podpory były za słabe i wydruk się delikatnie odkleił. Ale postanowiłem go kontynuować. Największy problem powstał tu, w przypadku tego wydruku. Po prostu zostały przyklejone podpory w ten sposób, dotykając wydruku. No, moim zdaniem to nie powinno, coś takiego nie powinno mieć w ogóle miejsca. Po wydrukowaniu tych obu pionków przedwczoraj postanowiłem wydrukować kolejne dwa. Tym razem ustawiając podpory manualnie.
czyli dodając je w miejscach, w których chcę je mieć, tak aby nie były za gęste i żeby mi nie powodowały problemu przy usuwaniu i przygotowaniu tych figurek do dalszej obróbki. Stąd tutaj mamy pozostałości. Ja tego specjalnie nie usuwałem, żeby Wam pokazać różnicę. Teraz czarna żywica, czyli foton. Czarna żywica, czyli foton. I jak widzicie, tutaj jest o wiele mniej tych punktów niż na tym wydruku. Natomiast to też nie jest wydruk idealny. Tutaj jest takie zagięcie. Znowu ten wydruk mi się trochę podgiął, chociaż tym razem się platforma nie odkleiła. No jest to wydruk bliski temu, co być powinno. Ale tu znowu jest problem z programem tnącym, ponieważ ja dla porównania zrobiłem również wydruk z drukarki FDM. I jak na niego popatrzycie, nie wiem, na ile to będzie dobrze widoczne, to ta podstawa wydaje się być lepsza w wydruku FDM-owym, bardziej kształtna, a tutaj, jeżeli ja obracam tym wydrukiem, to on po prostu jest nie do końca równy. Tutaj mi się coś zagina, czego nie można powiedzieć tutaj. Tutaj ten wydruk jest równy, ten pierścień jest taki, jaki być powinien. I to jestem w 100% pewien, jest problem programu tnącego. Na tej drukarce i na tym programie modyfikowanym w Slicerze jest jeszcze gorzej. O ile tu cała postać jest ok, ustawiłem znowuż te punkty. Tu mam ustawione punkty manualnie, tutaj to mam po prostu sito. To się zupełnie, no już do dalszej obróbki niestety nie nadaje. Do tego stopnia, że wygenerowane podpory, które tutaj zostały wygenerowane automatycznie pomiędzy tym pancerzem a szczęką w tym modelu, spowodowały, że tu nastąpiło wyrwanie kawałka utwardzonego już materiału. No i to dyskwalifikuje tą figurkę do dalszego użytku. A co będzie z tą? Myślę, że tą uda mi się trochę uratować. Bo tu nastąpiło coś bardzo dziwnego. Nie wiem, w jaki sposób program tnący to zinterpretował w ten sposób. Jeżeli postawicie te dwie figurki, czyli tą z FDM-a, którą przyjmijmy sobie za taką figurkę wyjściową, wydrukowaną na warstwach 0,1 mm, to jeżeli postawimy je razem, to okazuje się, że ta figurka postawiona we właściwej pozycji jest 1,5 mm wyższa. Co oznacza, że ta krawędź jest ok. Natomiast ten cały materiał tutaj, te ślady zostały nadlane niejako przez program tnący i ja nie rozumiem zupełnie dlaczego. Na szczęście nadlane, a nie ubrane, co pozwoli mi na szlifierce taśmowej wyrównać tą powierzchnię i nadal tego modelu użyć jako modelu treningowego dla mojego malowania i w ten sposób te dwa modele zostaną użyte. Natomiast jest dość niepokojącą sprawą, że programy tnące potrafią robić takie problemy i takie błędy pomimo właściwych ustawień, bo one właściwie dużo się nie zmieniły. Poza tym, że ustawiłem podpory manualnie, to same opcje cięcia były takie same jak w tych wcześniejszych wydrukach, co do których gdyby nie te problemy z podporami, to właściwie nie można byłoby mieć większych zastrzeżeń. Będę próbował dojść, dlaczego tak się dzieje. Mam na oku taki program tnący, który nazywa się Shitu Box, który zdaje się być bardzo popularnym ostatnio programem tnącym do drukarek DLP. My mamy nasze drukarki FDM, takie konie robocze, które produkują części do halonów, również oparte na systemach Shitu i na płytach systemowych Shitu. Więc znamy te rozwiązania trochę i wiemy, jak to może ewentualnie działać. Dlatego na pewno spróbujemy i na pewno powstanie odcinek o tym Slicerze. Zupełnie oddzielny. Także ani jedna, ani druga drukarka nie jest pozbawiona problemów. Taka jest niestety smutna prawda. Czy to software'owych. Spark jest troszeczkę mniej wygodny w obsłudze, bo na przykład wykręcenie stołu tutaj trzeba operować imbusem. Tutaj robi się to po prostu 2 pokrętłami.
No ale czym byłby warsztat makera tak naprawdę bez urządzenia, w którym można sobie coś zmodyfikować, w którym można sobie coś przerobić? No tu rzeczywiście idzie to szybko, nie trzeba właściwie nic robić, no taka jest prawda. Ale cena jest stosunkowo wysoka. Czy różnica w jakości wydruków jest warta aż tyle? Mi się wydaje, że nie. Nie te różnice, z którymi mamy do czynienia tutaj. No bo położenie grubszej warstwy podkładów właściwie zniweluje te widoczne z naprawdę bardzo bliska różnice w tych dwóch wydrukach. Wydaje mi się, że nadal ta drukarka jest warta polecenia i jest warta posiadania bardziej niż ta drukarka. Dlatego, że za tą trzeba położyć naprawdę solidne pieniądze. W Chinach mniejsze, w Polsce większe. Minimum to jest w przeliczeniu 2000 zł, plus transport, do tego dojdzie teraz jeszcze VAT, cło i tak dalej, więc to się zrobi ładnych parę tysięcy, czego nie można powiedzieć o tej drukarce. Myślę, że te różnice w wydrukach, które Wam pokazaliśmy, w takim makerskim warsztacie, gdzie się rzeczy robi samemu, gdzie się rzeczy robi dla własnej przyjemności, można z tymi różnicami żyć. Producenci tej drukarki postanowili wypuścić nowszy model, tak zwany HD, gdzie ta rozdzielczość będzie bardziej zbliżona w osiach X i Y do tego, co mamy tutaj. Bo o ile tutaj to jest 47 mikrometrów, to w przypadku wersji HD tej drukarki będzie to 53 albo 54 mikrometry. Można sobie zobaczyć u nich na stronie. Wybaczcie, z głowy nie pamiętam. Przy takich parametrach tych różnic już nie będzie widać. Tego jestem absolutnie pewien. Tylko powiecie, no co, kupiłem sobie drukarkę i teraz co, będę musiał kupić drugą, to właściwie będzie mnie kosztowało tyle samo. Nie. Ponieważ oni wypuszczają również kit upgrade'ujący w cenie $100, który znowu zwiększy możliwości tej konkretnej drukarki, która ja mam tutaj, czyli w tej normalnej, starszej wersji, do tej wersji HD. No i nadal stoimy na pozycji, że ta drukarka będzie o $200 tańsza od tej drukarki, a nadal będzie robiła super modele. Dla mnie, w moim przekonaniu, to co uzyskujemy tutaj, pomimo tych delikatnych różnic, które widzieliście na fotografiach, i tak jest warta swojej ceny, i tak będę ją dalej używał i myślę, że jeżeli ktoś ma chociaż trochę doświadczenia z wykonaniem modeli, to bez najmniejszego problemu sobie z takimi drobiazgami poradzi, a ta drukarka będzie mu służyła i będzie znowu budżetowym zakupem, który wesprze jego warsztat. Takie jest moje zdanie. Pokazaliśmy Wam uczciwie, jakie są różnice. Końcowe wnioski musicie wyciągnąć sobie sami. Ja jako drukarki do produkcji nadal będę używał tego Fotona i pewnie jeszcze nie jednego. Natomiast do takiej mojej pracy tutaj w warsztacie będę używał Sparków. Jak zwykle proszę Was o subskrypcję, proszę Was o lajki. Rozwijajcie nasz kanał razem z nami. Dziękujemy Wam za wszystkie życzenia świąteczno-noworoczne, za całe wsparcie z Waszej strony, za dobre słowa. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.